Cześć, witajcie w nowym odcinku moich audycji o rynku nieruchomości. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co często się czuje, ale rzadziej analizuję liczbowo. O tym, jak zmieniający się ruch na budowach, wynagrodzenia i inflacja, sytuacja na rynku pracy wpływają na ceny mieszkań. Czy mniej budów oznacza wyższe ceny? Czy wyższe zarobki oznaczają większy popyt? A może spadająca inflacja to tylko złudzenie poprawy siły nabywczej? Na te pytania odpowiem w ciągu najbliższych kilkunastu minut, korzystając z aktualnych, najświeższych danych GUS-u i wykresów. I nie tylko GUS-u, bo także BIK-u. Jeżeli interesuje Ciebie rynek obrotu nieruchomościami, trendy, zmiany prawa, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych audycji, nowych tematów. Również pisz swoje odczucia o rynku nieruchomości lokalnym Twoim, ale podawaj, gdzie jest ten Twój rynek. Przypominam również, że na stronie syment24.pl znajdują się podcasty o rynku nieruchomości wzbogacone o dodatkowe dane, dodatkowe wykresy oraz kursy obrotu nieruchomościami. A wszystkim, którzy nas wspierają na kanale Patronite i na YouTubie, serdecznie dziękuję za to wsparcie, a innych zapraszam do wsparcia. A jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, to zapraszam również do udostępniania go, bo dzięki temu rośnie nasza publiczność, nasza widownia. W tej audycji znajdziecie informacje o tym, co dzieje się na rynku budów mieszkań, jak reagują deweloperzy, jak reaguje podaż, co dzieje się w kredytach, w zapale do kupowania, w zarobkach, jak wpływa to na ceny mieszkań i te wnioski będą na końcu. Temat pierwszy. Co dzieje się na budowach? To są fundamenty, dosłownie wręcz. Patrząc na dane GUS o tym, co dzieje się na budowach mieszkań, możemy dojść do ciekawych wniosków. No i spójrzmy się na ten wykres, który omawia liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto. No i widzimy też, że tak naprawdę porównując ogólną liczbę rozpoczętych budów mieszkań w 2025, w pierwszym kwartale i pierwszym kwartale 2024 widać mniejszą liczbę rozpoczętych budów. To są te niebieskie słupki pokazujące budowy rozpoczynane narastająco. Natomiast widać, że jednak w marcu 2025 w sumie budów rozpoczęto sporo. To ta czerwona linia pokazująca dane miesięczne. Ale tutaj kryją się pewne niespodzianki, o czym będzie za chwilę. Najpierw spójrzcie na ten wykres, na którym widzicie dane nie tylko o budowach rozpoczynanych, ale także o uzyskiwanych pozwoleniach. Słupki pokazują tradycyjnie sytuację narastającą, a te linie łamane to są dane miesięczne. No i już widzimy to co samo co wcześniej, czyli bardzo duże odbicie w liczbie rozpoczynanych budów. Pogoda sprzyja, ale też widzimy, że pozwolenia odbiły się troszeczkę od tego dołka, który był w styczniu. To jest jednak ciągle nie wszystko, ale o tym za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się jeszcze temu wykresowi, który pokazuje, jak historycznie zmieniał się udział budów rozpoczynanych w zależności od formy budownictwa i te niebieskie słupki pokazują liczbę budów rozpoczynanych indywidualnie, a te czerwone to liczba budów rozpoczynanych przez deweloperów i wydaje nam się, że widzimy taki trend, ten udział budownictwa indywidualnego wyraźnie spada cały czas, a udział budownictwa deweloperskiego rośnie. I wydawałoby się, że w tym pierwszym kwartale 2025, ostatnia
parasłówków. Otóż okazuje się, że na poziomie z 2024 może przekłamaniu, roku, ale tutaj jednak jest małe, to jest istotne, dla niektórych być może zaskoczenie. 2025 znacznie większym optymizmem zarówno w występowaniu o pozwolenia na budowę, jak i w rozpoczynaniu nowych budów wykazało się budownictwo indywidualne, bo jeżeli chodzi o te uzyskane pozwolenia, to porównując kwartał do kwartału, indywidualnie było to o 4,6% więcej niż w zeszłym roku. Natomiast w tym budownictwie przeznaczonym na sprzedaż i na wynajem to było ledwie tylko 79,2%, czyli ponad 20% mniej, 79% tego, co było rok temu. W mieszkaniach, których budowę rozpoczęto, no to wykonano, że tak powiem, 87% tego samego, co w pierwszym kwartale rok temu. Jeżeli zapytacie mnie, dlaczego w tych danych nie podaję informacji o budownictwie spółdzielczym, o budownictwie komunalnym, no to wystarczy przecież spojrzeć na te wykresy i jakie są udziały poszczególnych form budownictwa, żeby zauważyć, że tak naprawdę jeżeli dodamy 32% do 65%, to otrzymamy 97%, a jeszcze jak dodamy te ogonki, to prawie 98% są te dwie formy budownictwa. Budownictwo po prostu komunalne, społeczne ciągle ma marginalne znaczenie, mimo tego, o czym ostatnio tak słyszymy wiele od polityków. Dlaczego zatem deweloperzy tak mocno wyhamowali rozpoczynanie nowych budów? No, z prostego powodu. Po prostu nagle spojrzeli się na to, co dzieje się na rynku, zobaczyli, że oferta rynku pierwotnego jest w wielu miastach wręcz największa w historii, albo zbliżona do tej największej w historii, i stwierdzili, że może najpierw trzeba wyprzedać to, co już jest zbudowane, a potem dopiero zabrać się za sprzedaż i za nowe budowy. Tym bardziej, że wbrew oczekiwaniom deweloperów i takim ich nadziejom ciągle nie wszedł w życie program dotowanego kredytu mieszkaniowego, a tym bardziej jeszcze minister z Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapowiada, że ten program, jeżeli nawet by wszedł, to nie będzie na zakup mieszkań na rynku pierwotnym. A mniej rozpoczynanych dzisiaj budów, mniej pozwoleń, to w przyszłości może być mniej mieszkań w ofercie. Z tymi pozwoleniami to tak się troszeczkę zawahałem, dlatego że tak naprawdę od wielu, wielu lat, jak widzieliście na poprzednich wykresach, liczba pozwoleń znacząco jest większa od liczby rozpoczynanych budów. I to szczególnie jest u deweloperów, a to znaczy, że jest jakiś zapas pozwoleń, które można dość prędko uruchomić. Przypominam, że pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata. Jednak podaż mieszkań to tylko jedna strona medalu, no bo warto spojrzeć się tak na popyt, jak on wygląda, czyli drugą stronę, kupujących, ich możliwości, potrzeby, motywacje. Dane BIK-u pokazują dość ciekawe zjawisko. Na tym wykresie linia niebieska prezentuje liczbę wniosków o kredyty mieszkaniowe, a linia czerwona liczbę udzielonych kredytów mieszkaniowych. Na obu liniach widzimy takie dwie górki, które rozpoczęły się w 2023 roku. One są przesunięte względem siebie, ale za te górki winny jest program Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy. Wcześniejsza górka, ta w 2021 roku, to był okres po prostu bardzo niskich stóp procentowych. I co jest charakterystyczne? Zwróćcie uwagę, że w zasadzie od połowy drugiego kwartału 2024 do tej pory akcja kredytowa, ta linia czerwona utrzymuje się na mniej więcej tym samym stabilnym dość poziomie, znacznie wyższym niż dołek, w połowie między dołkiem a tymi wcześniejszymi kredytami. Natomiast coś, co wyprzedza zawarte umowy,
ta linia niebieska, która również przez długi czas utrzymywała się na takim dość stabilnym poziomie, w marcu 2025 roku przeskoczyła te magiczne 35 tysięcy kredytów i jest po prostu tych zapytań teraz trochę więcej. Co z jednej strony oznacza też, że pewna grupa osób przestała już czekać na obiecany program dotowanego kredytu i jeżeli ich stać, postanowili sami kupować mieszkania, ale też ciągle uważają, że te warunki są trudne, bo stopy procentowe ciągle są wysokie. I tutaj też przechodzimy do kolejnego tematu, czyli porównania tego, jak się zmieniają nasze wynagrodzenia w stosunku do inflacji, czy w porównaniu z inflacją. Najświeższe informacje podane przez GUS mówią o tym, że w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie osiągnęło już kwotę ponad 9 tysięcy złotych, co obrazuje ta ostatnia niebieska kropka na tej łamanej niebieskiej linii. Ale też spójrzcie się na tę czerwoną linię, taką łamaną, nie obejmującą najnowszych danych. Jest to linia pokazująca medianę zarobków. Ta mediana zarobków też rośnie. Nie miejcie do mnie pretensji, że ta linia nie pokazuje mediany zarobków z marca 2025. Nie pokazuje tego dlatego, że takich danych GUS jeszcze nie podał. On ma mniej więcej 6-miesięczne opóźnienie w tych danych. Możecie też spojrzeć na wykres, który pokazuje porównanie zmiany przeciętnych wynagrodzeń, ten kolor niebieski, i inflacji, kolor czerwony, liczonej rok do roku i te zarobki też rok do roku. Powiedziałem 9 tysięcy, ponad 9 tysięcy, a ta linia niebieska w tym przypadku spada. Dlaczego? Bo ten wzrost zarobków porównywany rok do roku hamuje ostatnio, zwalnia i nadal jest wyższy niż inflacja. Przypominam, że to są zarobki przeciętne w sektorze przedsiębiorstw. To nie jest przeciętna płaca i to jest też oczywiście liczone brutto. I zwróćcie też uwagę na to, że progi podatkowe się nie zmieniają mimo inflacji, co tak naprawdę sprawia, że coraz mniej mamy tego takiego dochodu czystego ponad nasze koszty utrzymania w naszej kieszeni. A przynajmniej niektórzy mogą to czuć. W dodatku, jak wspomniałem, jest ta mediana, która jest znacznie niższa od tych przeciętnych zarobków, a to oznacza, że duża część społeczeństwa nie odczuwa wzrostu realnych dochodów tak silnie, jak pokazują to średnie, lub wręcz nie odczuwa. Drożyzna to jest jedno słowo takie dość popularne ostatnio. Do tego warto zwrócić uwagę na ten wykres, na którym widzicie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i jak łatwo zauważyć, mniej więcej od stycznia 2023 mamy taki prawie ciągły, z niewielką przerwą, zjazd w dół w liczbie osób zatrudnionych, a ta linia czerwona pokazuje zmianę zatrudnienia rok do roku i tak widać, że ostatnio zbliżamy się w ostatnich 3 miesiącach. To zatrudnienie liczone rok do roku jest co miesiąc prawie o 1% niższe. Linia żółta, tak dla porządku, już pokazuje też zmianę zatrudnienia liczoną miesiąc do miesiąca. W tym kontekście warto jeszcze rzucić okiem na zatrudnienie cudzoziemców pracujących w Polsce i strukturę tego zatrudnienia. Linia niebieska, gruba, ta na górze, pokazuje systematycznie rosnącą liczbę zatrudnionych cudzoziemców. Natomiast pozostałe linie, licząc od góry, pokazują ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych cudzoziemców. Ta linia najwyższa, czerwona, spadająca, to udział Ukraińców, czarna to Białorusini, zielona to Gruzini, potem znowu osoby pochodzące z Indii i osoby pochodzące z Mołdawii oraz Filipin. Przerywana linia to pozostałe kraje. Od razu pragnę zauważyć, że z tych danych przedstawionych przeze mnie nie należy wysnuć wniosku, że cudzoziemcy w tak dramatyczny sposób wypierają Polaków.
no bo widzimy, że ta liczba ogólna cudzoziemców rośnie, a liczba osób pracujących w gospodarce, w przemyśle spada, ale to nie są porównywalne po prostu liczby tak wprost, bo jeszcze jest zatrudnienie w administracji, w różnych innych działach, a poza tym, co jest bardzo ważne, mamy w tej chwili do czynienia z odpływem, czy też mieliśmy do czynienia z odpływem roczników z wyżu demograficznego na emeryturę, a z drugiej strony na rynek pracy wchodzą już znacząco mniejsze, mniej liczne nowe pokolenia. O tym efekcie też trzeba pamiętać. Jak to wszystko może wpłynąć na rynek i na ceny mieszkań? Połączenie tych czynników to taka dosyć specyficzna mieszanka. Z jednej strony podaż nowych mieszkań będzie maleć, bo mniej budów się rozpoczyna. Widać tę ostrożność deweloperów. Oni może kiedyś uruchomią nowe budowy, ale teraz widać, że po prostu hamują z tym. Popyt nie jest pewien. Kredyty nadal są drogie, a zatrudnienie, ta sytuacja na rynku pracy nie jest dla wszystkich optymistyczna. Niby nie ma bezrobocia, ale co będzie? Przecież ciągle słyszymy, że jakieś kolejne fabryki się zamykają i zresztą jedna z kolejnych audycji będzie poświęcona wpływowi gospodarki na rynek nieruchomości, nie tylko polskiej, ale też tej w Unii Europejskiej, a nawet szerzej. Zatem zachęcam do subskrypcji i włączania powiadomień, bo wtedy dostaniecie informacje o tej audycji. Na rynku wtórnym natomiast widzimy sporą ofertę mieszkań, sporą podaż, co wszystko spowodowało to, że ceny, można powiedzieć, zatrzymały się. Dane z największych miast pokazują wręcz stagnację, gdzieniegdzie spadki. Rynki mieszkaniowe są wybitnie lokalne, o czym trzeba pamiętać. Niemniej jednak w porównaniu z taką niedawną jazdą ostro w górę i na wszystkich prawie rynkach, śmiało można powiedzieć, że teraz mamy do czynienia ze stagnacją, a gdzieniegdzie nawet niewielką korektą. Jednocześnie coraz więcej głosów pojawia się, że RPP prawdopodobnie zdecyduje się na realne obniżki stóp procentowych, no bo przecież widzi tę stabilizację inflacji. O spadkach inflacji na razie bym nie mówił. Po prostu widzimy kilka ostatnich miesięcy to stabilizacja na poziomie 4,9%. Ale co zrobi Rada Polityki Pieniężnej? Zobaczymy. Niektórzy spodziewają się, że już te spadki pojawią się w maju. Jeżeli te spadki stóp, cięcia stóp będą bardzo ostrożne o jakieś ułamki punktów procentowych, to można powiedzieć, że nie wpłyną one znacząco na nagły wzrost popytu na mieszkania, bo też można powiedzieć, że niektórzy jak zobaczą pierwszy spadek nieśmiały, jeżeli taki będzie realizowany scenariusz, no to pomyślą sobie, dobrze, to poczekam miesiąc, dwa, może kwartał, za chwilę będzie jeszcze niżej. O tym trzeba pamiętać i dlatego, jeżeli te cięcia ze strony Rady Polityki Pieniężnej nie będą bardzo duże i gwałtowne, no to można się spodziewać, że nie nastąpi takie gwałtowne ruszenie rynku i gwałtowny wzrost cen. Musicie pamiętać, że ja teraz mówię tylko o tych głównych czynnikach, no bo zawsze się może zdarzyć coś dziwnego, a to jednak pojawi się ten dotowany kredyt, albo zmieni się coś w otoczeniu Polski i powiedziałem, że będzie wkrótce audycja o istotnym wpływie tego, co dzieje się w gospodarce światowej na rynek mieszkaniowy. Patrząc się na te czynniki, jednak, które wymieniłem wcześniej, nie ma powodu, aby nagle nastąpiło jakieś gwałtowne odbicie, bo rynek mieszkań w 2025 tak trochę balansuje między ostrożnością a napięciem. Widać to na budowach, w decyzjach, w naradach u deweloperów, w bankach i w portfelach Polaków. Czy mieszkania będą tańsze? Niekoniecznie, ale ich dostępność dla niektórych może być wyższa właśnie poprzez zmianę struktury popytu. Będą też potrzebne inne lokale, może mniejsze, może bardziej dostępne. To w ogóle kurczenie się budowanych nowych mieszkań następuje już od jakiegoś czasu i powiem szczerze, że jest to słaby trend.
I wiele osób ostatnio mówi, że szuka na przykład dwupokojowego mieszkania w nowym budownictwie i jak ogląda te wszystkie oferty, no to widzi, że to są marne metraże. Wobec tego czasami zaczynają już rozmyślać o budynkach starszych, nie jakichś prastarych, ale takich budowanych 20 parę lat temu, bo tam rozkłady i wielkość mieszkań jest po prostu dla nich lepsza. A chcieli przecież coś mieć w takich budynkach nówka sztuka. No i jeszcze raz podkreślam, że istotne są lokalne różnice. Rynek warszawski nie równa się rynkowi rzeszowskiemu, a ten nie równa się rynkowi opolskiemu i te przykłady można mnożyć. Dziękuję, że wysłuchaliście tej audycji. Mam nadzieję, że dostaliście obraz obecnej sytuacji i tego, co się dzieje na rynku mieszkań w porównaniu z tym, co się dzieje w budownictwie, w zatrudnieniu, z zarobkami. Jeśli ta audycja Ci się spodobała, udostępnij ją, skomentuj albo po prostu wróć tutaj za chwilę, za jakiś czas. Przypominam, że jeżeli chcesz zobaczyć wykresy w takiej bardziej stabilnej, gotowej do powiększania formie, zajrzyj na stronę podcastów na platformie Symen24.pl, gdzie jest mnóstwo wiedzy o rynku nieruchomości i gdzie są kursy obrotu nieruchomościami. Zachęcam Was również gorąco do dołączenia do naszych patronów, do wspierania nas na YouTube. Cześć, trzymajcie się.